Witajcie! Dzisiaj znowu jest nietypowo, bo bez drona. A bez drona dlatego, że jesteśmy w strefie takiej restricted, która jest po prostu za... Tutaj loty dronami mogą odbywać się tylko za zgodą zarządcy, a tym zarządcą jest chyba MON. Dzwoniłem, ale no niestety nie. Trzeba składać dużo wcześniej plan misji i taką zgodę. No tutaj prawdopodobnie są jakieś przeloty wojskowe. No dobra, ale co się tutaj dzieje? No, jesteśmy w Chodaczowie i badamy starą austriacką strażnicę kolejową Trincza. Dlaczego Trincza? No gdyż nazwy nadawano pobliskiej stacji, a najbliższą stacją była właśnie Trincza, chociaż administracyjnie jest to Chodaczów. Strażnica jest tutaj. A tu jest dawny most kolejowy nad Wisłokiem. To jest most najpewniej z 1899 roku. Taką znalazłem informację, chociaż też gdzieś mówi się, że 1905, tak jak powstanie tej strażnicy, no ale most musiał istnieć trochę wcześniej. To się wiąże bezpośrednio z rozwojem kolei w Galicji przez monarchię austro-węgierską, która po prostu dbała tutaj o transport zasobów, zaopatrzenia, ale także wojska, gdyż to był ważny most, ważna linia kolejowa, która miała zapewnić transport wojska na granicę rosyjską. No to był początek XX wieku, więc mocarstwa przygotowywały się już do nadchodzącej wojny, prawda? No taki okres dość intensywny był. O co chodzi z tą strażnicą? Całkiem niedawno robiliśmy z początkiem tego roku filmik w Okleśnej, to jest gmina Alwernia, całkiem blisko Krakowa, gdzie jest niemalże bliźniacza strażnica austriacka, tylko w stanie ruiny. Hej, hej! Ja zresztą wrzucę tutaj linka do tego filmu, bo tam na szczęście się udało zrobić zwiat dronem. Nie ma żadnych stref militarnych. Natomiast tamta strażnica jest w ruinie. I tak jak mówiłem, ja się bardzo wtedy na tym filmie posiłkowałem tutaj Trinczą i tym, że niemalże jest to bliźniacza strażnica austriacka i zawsze chciałem to miejsce odwiedzić, a teraz wracamy z Lubelszczyzny i się zatrzymaliśmy, bo takiej okazji nie przepuszczę. Tutaj fajnie widać ten most, on jest łącznie wszystkie przęsła, to chyba ma 180 metrów nad tym Wisłokiem. To jest stary most kolejowy, obok w 2015 wybudowano nowy, on ponad 100 lat służył. Także już teraz tutaj właśnie widzę, że robiąc film o strażnicy w Okleśnej, chyba się pomyliłem, bo myślałem, że wejście jest z drugiej strony, a tutaj mówię, no bliźniacza budowla, trzecia taka sama jest w Tarnowie. Ale wejście było od tej strony. I o co chodziło z tymi strażnicami? No, takich obiektów było ponad, czy około 30 w Galicji, które budowali Austriacy i one miały właśnie zapewnić ochronę tych szlaków komunikacyjnych, ważnych mostów, tuneli, jakichś innych przepraw. Chodziło o to, że zresztą dużo mówiłem w Okleśnej na ten temat, powtórzę tylko te najważniejsze rzeczy, że po prostu bano się jakichś działań tutaj dywersyjnych, zagonów rosyjskich, kawalerii rosyjskiej, która mogłaby przekroczyć granicę gdzieś od tyłu frontu, po prostu podejść. Ten budynek nie był przystosowany do takiego jakby bycia na pierwszej linii, tak? To miało wytrzymać tylko ostrzał z jakichś takich lekkich armat, które kawaleria mogła ze sobą zabrać. Natomiast obiekt jest fajny, bo jest odrestaurowany, a w Okleśnej jest po prostu ruina. Więc tam lataliśmy dronem, tu nie polatamy dronem, ale zobaczymy, bo to przez długi czas było ruiną i tak naprawdę dopiero w 2019 wcześniej PKP sprzedało to, znaczy oddało za darmo gminie właśnie tutaj Trincza i oni to odrestaurowali. Właśnie jest to bardzo fajne miejsce tutaj. Zaraz opowiem więcej o historii miejsca i miejscu, bo tutaj naprawdę działo się dużo fajnych rzeczy.
widzimy, strażnica z 1905 roku, strażnica Tryncza, czy w Chodaczowie strażnica Tryncza, wygląda jak taki fajny, piękny zameczek. I o to właśnie chodziło, że one, ten charakter militarny był maskowany poprzez właśnie takie zdobienia i upozorowanie na budynek mieszkalny, znaczy pałacyk, jakiś mały zameczek. On posiadał normalne okna, tak jak tutaj widzimy, w których były po prostu pancerne płyty i po prostu były strzelnice. A tutaj chyba te mniejsze to są strzelnice, które maskowano i na czas pokoju po prostu tam były, one były zatynkowane, wybijano je tylko jak był alarm i mobilizacja. Fundament jest obłożony takimi, znaczy do tego poziomu pierwszego piętra obłożony takim wapieniem, a u góry jest widoczne poziome boniowanie, czyli taki tynk, który ma imitować jakiś właśnie kamień. No dobra. Jeszcze pójdę z tej strony, bo tutaj jest po prostu taki mur, to była całość przemyślanego umocnienia. I co ciekawe, ta strażnica, ta strażnica wzięła udział, w odróżnieniu od Okleśnej, w działaniach podczas I wojny światowej, gdyż już w październiku 1914 roku doszło tu do jakichś walk. Tutaj też gdzieś są jakieś pozostałości jakichś ziemnych umocnień, to na georadarze widać, i doszło tutaj do jakichś walk, Rosjanie ją zajęli. Także no, miejsce odegrało jakąś swoją rolę, chociaż nie udało się obronić tego mostu. W ogóle mam nadzieję, że uda się tam wejść, bo znalazłem informację, też właśnie tutaj jesteśmy, czekamy, bo znalazłem informację, że od 15 do 17 można to zwiedzać. Mam nadzieję, że ktoś tu przyjdzie i nam to otworzy. No jak nie, to obejdziemy się smakiem tylko z zewnątrz. Natomiast o co chodzi z tą strażnicą jeszcze? W 1914 roku została zajęta. Później w trakcie II wojny światowej tutaj stacjonowała straż kolei niemiecka. Będzie ją widać z drugiej strony. Natomiast mówię, no taki zameczek, ona z dwóch stron posiadała takie jakby baszty narożne, czy basteje, a z dwóch pozostałych była ścięta, tak jak tutaj. Te baszty, no oprócz oczywiście tego upodobnienia do zamku średniowiecznego, miały czysto praktyczne zastosowanie, bo chodziło o to, że można było flankować tutaj flankować ten obrys tej strażnicy poprzez jakieś wzmocnienie ogniem, plus najpewniej tam mogło być jeszcze stanowisko strażnika, który, prawda, no, mógł podnieść alarm. W tej strażnicy było 20 szeregowców i jeden oficer. Jest to pewna różnica, jeśli chodzi o Okleśną, bo tam było 25 chyba szeregowców, jeden oficer. Dlaczego? Nie wiadomo, no może tylko tylu mieli, a może po prostu coś w środku było inaczej urządzone. Dwie izby na parterze i pierwszym piętrze, które po prostu były sypialniami dla żołnierzy. Ale mówię, niemalże identyczne. Tam w środku oprócz sypialni były też dwie latryny. Oficer miał swoje stanowisko dowodzenia, plus jakiś jeszcze magazyn amunicji, radiotelefon, znaczy telefon. Nie było wtedy radiotelefonu. Chodziło o komunikację. Generalnie ta strażnica tutaj była wartownia, natomiast była w trakcie mobilizacji po prostu tutaj była obsadzana przez wojsko. Także fajny obiekcik. Ja sobie to obchodzę, żeby objąć wszystko. A tutaj jest ten mur, o którym mówiłem, taki jakby przyporowy u podnóża tego mostu. Ja celowo pokazuję ten stary most, bo być może on właśnie w tym 1899 roku został zbudowany, natomiast no, most odegrał ważną rolę, to znaczy był no, na tyle ważnym tutaj punktem, że o niego toczyły się walki, to znaczy pierwsza potyczka, zdobycie tej strażnicy w 1914 roku, a później, dziękuję, dostałem kwiatka,
A później w trakcie II wojny światowej, tak jak mówiłem, to miejsce obsadzała niemiecka straż kolei. Tutaj było chyba około 15 żołnierzy, a to był ponownie ważny punkt komunikacji niemieckiej, jeśli chodzi o dostarczanie wojska i surowców na front wschodni. Także tutaj w 1944 roku z 5 na 6 kwietnia doszło do takiej akcji Julia. To była część takiej operacji, która miała na celu właśnie przerwać niemiecką komunikację, powysadzać jakieś ważne obiekty. I co ciekawe, oprócz tutaj żołnierzy AK brali w tym udział saperzy z batalionu Zośka z Warszawy. Udało się wysadzić jedno przęsło. O, będzie jechał pociąg. No krótki. Tutaj ta trasa jest używana, bo w Okleśnej ten most praktycznie jest już nieużywany i trasy już nie ma, a tutaj jak widać cały czas coś jeździ. Natomiast ta akcja Julia i wysadzenie jednego z tych przęseł, prawdopodobnie tego tam na środku, miało przerwać to zaopatrzenie na front wschodni niemiecki. Udało się to zrobić częściowo, to znaczy przęsło zostało uszkodzone, wygięte, część torów tutaj spadła. Ponoć też są historie, że jak jest niższy stan wody, to jeszcze gdzieś tutaj te podkłady i powyginane szyny widać, ale no, cały most stał, nie zawalił się. Tam ktoś z tych saperów i oddziału AK został ranny. Doszło w ogóle do wymiany ognia, do takiego pozorowanego natarcia, żeby tych Niemców, którzy siedzieli tutaj, po prostu związać ogniem. No i się ewakuowano. Połowiczny sukces, bo most stał, ale przerwy w dostawie wyniosły 48 godzin, zanim to naprawiono, więc tak naprawdę był to najdłuższy okres przestoju, bo w pobliżu zostały wysadzone jeszcze dwa inne obiekty i tam chyba było 30 parę godzin. O proszę, biegnie. Otwarte jest muzeum, tata. Otwarte muzeum, czyli tam sobie możemy wejść. No dobra, to idziemy dalej. Także tak jak mówię, no miejsce fajnie, że to odrestaurowali, a dwa, że odgrywało jakąś tutaj rolę i tutaj działy się różne historie. Zresztą tutaj widać jakiś krzyż, pomnik pamięci i też tutaj właśnie są jakieś rekonstrukcje czy uroczystości, które upamiętniają tamte wydarzenia. Dobra, wchodzimy. Pani powiedziała, że można nagrywać, także w ogóle wejście za darmo. Tutaj u góry właśnie taki charakterystyczny detal. Te stropy były wykonane w technice Kleina, czyli po prostu wzmocniona szyna stalowa, cegły, jakaś tam jeszcze warstwa izolacyjna, lekki łuk, czyli dodatkowo, jeśli chodzi o rozładowanie jakichś tutaj uderzeń. Także mamy unikatową szansę zwiedzenia takiej strażnicy. W Okleśnej chodziliśmy i jest toaleta nawet. I po prostu tylko były ruiny, a tutaj widać, jesteśmy teraz w jednej z tych wież. I tutaj właśnie okienko szczelnicze, natomiast no, nie zachowały się te płyty pancerne, prawda? Ta strażnica była ruiną przez wiele lat, podobnie jak w Okleśnej. To jakaś chyba rekonstrukcja takiej płyty jest, tak. Jest zamurowane. Także no, nie udało się polatać dronem, ale coś zobaczymy sobie. Tutaj zamknięte, nie wchodzimy. I tak jak mówię, wejście było najpewniej z tej strony. O, księga pamiątkowa, to się tu wpiszemy. I co, jesteśmy na tym takim parterze jakby wyższym. I właśnie tutaj są te pamiątki po tej akcji Julia z 5 na 6 kwietnia. Także przyjeżdżajcie, oglądajcie. A tutaj widać, jak ona była ruiną. Bo mówię, no działo się tu trochę, taki karta historyczna AK. I to jest chyba ta największa sala właśnie, w której spało 10 szeregowców. O proszę, Franz Józef. Jest klimat, jest klimat. A tutaj znowu ta druga wieża pokazana, to jest jakaś też rekonstrukcja i jest karabin maszynowy. Ale oczywiście no nie z I wojny światowej, tylko późniejszy. Ale mega fan. Ona nie jest duża, mówię, no ale takich obiektów było sporo. Te ściany nie były jakieś takie bardzo grube.
Dobra, schodzę do tej piwnicy, a później pani mówiła, że można nawet na dach wyjść i opowiem coś więcej o tym dachu, bo to też był element umocnienia. No widać, tutaj jest też to ścięte naroże, jak doskonały widok na most i ostrzał można było prowadzić. No most też jest piękny. Pomimo tego, że już nie używany, ale przez ponad 100 lat służył. On został później przez tych Niemców odbudowany, no i służył sobie jeszcze po wojnie. Tu trochę jest ciemno, to poświecimy. O, jest i rodzina. No i co fajnie to wygląda, nie? Tutaj są jakieś niepodległości, tutaj właśnie mówię, dzieją się te różne uroczystości. Proszę, inscenizację tych walk z Niemcami. Bo tak jak tutaj mówiłem, tutaj po prostu doszło do wysadzenia tego mostu oraz walki z Niemcami, którzy byli dokładnie w tej strażnicy. Tu też jakaś taka kuchnia, nie wiem czy tu można wchodzić, ale no jak już no, po całości to chodźmy. No i tutaj właśnie też ta ścięta część, czyli i nasz samochodzik. No ale fajnie, no mówię, te stropy robią wrażenie, bo w okleśnej część to się po prostu zapadła i chodziliśmy po rumowisku. A teraz to jednak pokazuje, jakie to jest duże. I jest toaleta, no tak, jaka fajna łazienka, tu powinien być prysznic. No i jest prysznic w tej wieży. Ale czad, chciałbym mieć taki w domu. Mówię, tutaj prawdopodobnie jakiś strażnik i mógł obserwować, alarmować. Łazienka, ale może nie wchodźmy tutaj dalej. Podoba wam się? I co? Tata nie tylko ruiny, ale tata też do muzeum was zabiera czasem, nie? To jest co? To jest okienko strzeleckie po prostu. Tylko, że jest zamurowane, bo oni to zamurowali, natomiast one były zabite tynkiem, w sensie, żeby maskować, bo to przypomina pałac, ta strażnica, żeby nikt nie wiedział o jej prawdziwym przeznaczeniu. Dobra, a tutaj też jakaś inscenizacja, jakaś ziemianka zrobiona z drugiej strony w podstawie tej wieży. No fajnie. Mówię, no trochę zwiedziłem fortów austriackich i lubię takie miejsca. I to jest chyba ta druga izba, gdzie spało kolejnych 10 żołnierzy. Dobra, chodźmy na górę. Pani mówi, że można tam na ten dach wejść. Będziemy wchodzić do muzeum i wam wszystko pokażę. Już w Kosim wchodzimy do muzeum. Tu jest księga pamiątkowa. Tu jest księga pamiątkowa. Jak widzieliście, to tam była księga pamiątkowa. A tu mama. A teraz będzie inne. Jechał pociąg na torach. To jest zepsute. Te tory, które wam pokazywałam, to są zepsute, zniszczone. I tu są tory nowe, białe. Idę, także widzę całkiem długi film, nawet bez tego drona. Widziałem zdjęcia, jaka to była ruina kiedyś. Naprawdę zrobili tutaj dobrą robotę. A tu znowu z pierwszego piętra widok na most. Ale są
kręte schody. Idziemy. Fajnie, że to za ograniczone godziny wstępu, bo tak naprawdę tylko weekend między 15 a 17, ale zupełnie za darmożkę. Więc jest i tak okazja. Jesteśmy na dachu. Zamknę drzwi, żeby będzie ciągło. Jesteśmy na tym dachu. On oczywiście już nie wygląda tak jak kiedyś. Pokażę szerszy plan. Jest to wejście. Jesteśmy w jednej z tych wież. Nawołuje to taki pałacyk. Zamek po prostu. Także gitara. I widok na most. On już nie wygląda tak jak kiedyś, bo prawdopodobnie ta fasada została, znaczy ta ptyka została trochę zmieniona, bo ten dach pełnił też funkcję i tutaj miał być jeszcze komin, coś chyba większego niż to. Ten dach pełnił też funkcję obronną, oprócz oczywiście tych okien, strzelnic, które mijaliśmy, chronionych przez płyty pancerne, tych ukrytych strzelnic, które wybijano w tynku, jak była mobilizacja, to też piechota mogła bronić się z tego dachu, po prostu wychodzili i prowadzili ostrzał stąd. W niektórych fortach austriackich też, zwłaszcza tych o charakterze artyleryjskim, też jest taka możliwość bronienia się z góry, więc całkiem powszechne zastosowanie. Wzmacniające obronność, no bo wtedy można było już patrzeć, gdzie ten wróg podchodzi i strzelać. Natomiast ten dach, nie wiem czy to widać, on jest pochyły, on miał 5%, był o 5 stopni pochyły. Chodziło o to, że woda, to nie był spadzisty dach, więc woda musiała być odprowadzana no jakby samoczynnie, tak? Tutaj teraz widzę, że są jakieś odwodnienia zrobione, więc trochę mówię, zmieniono ten dach, ale tak sprytnie budowano. I są wszyscy. Ola, chodź, pociąg zobacz. Mogę go zobaczyć, jak on tu z bliska pojedzie? Będę go zobaczyć. Lepiej. To już jest chyba trzeci pociąg, jaki tu przejeżdża, a jesteśmy tutaj niespełna pół godziny, także ta trasa jest bardzo używana. Natomiast jak jesteśmy u góry, to tylko powiem jeszcze coś więcej o tym terenie, bo on oczywiście wygląda już inaczej. Tutaj dodatkowych umocnień nie było, poza tym, że ten teren był, podejście do strażnicy było blokowane przez druty kolczaste, jakieś zasieki, a oprócz tego Austriacy, to też mówię w Okleśnej sporo, tam zresztą te chaszcze się zachowały, Austriacy byli mistrzami w adaptacji zieleni, nie tylko na potrzeby forteczne, nie tyle na potrzeby maskujące, tak jak na przykład, nie wiem, gdzieś tam Fort Kościuszko, chociaż nie było wtedy lotnictwa, no ale tam wzdłuż Alei Waszyngtona są drzewa, które można było ściąć i po prostu zablokować podejście. O, idzie pociąg. Ale też maskująca, jeśli chodzi o widok z poziomu gruntu, jeśli chodzi o nacierające wojska, jakaś taka, nie wiem, deformacja terenu, czy ukrycie tych stanowisk artyleryjskich. Dużo tej zieleni przetrwało, czy w twierdzy Kraków, czy w twierdzy Przemyśl, bo po prostu są to teraz samosiejki. Natomiast używali różnego rodzaju krzewów kolczastych, jakaś, nie wiem, dzika róża, coś takiego, która jeszcze, no, wyglądała niepozornie, ale też uniemożliwiała podejście atakującym żołnierzom. No, były to takie naturalne zasieki i tutaj też było to w ten sposób na pewno wykorzystywane. Mówię w Okleśnej, zobaczcie sobie film, tam po prostu podejście jest dalej zarośnięte. Ja się tam przedzieram przez zarośla, ale też gdzieś jakaś krata forteczna, czyli nie było takiej bramy na wjeździe, tylko po prostu krata forteczna. Także super miejsce i tak naprawdę oprócz nas nie ma tutaj nikogo. Jak widać się potrafimy dobrze bawić. Także
że super. No chyba wyczerpałem ten temat tej strażnicy, bo dużo powtarzam z tej Okleśnej. Tak jak mówię, jest jeszcze jedna, którą chcemy zobaczyć w Tarnowie, pod Tarnowem. Ona jest zachowana, no chyba dalej jest budynkiem PKP i ktoś tam chyba mieszka albo jest wykorzystana coś innego. Nie da się wejść, ale jak będziemy gdzieś przejazdem, to obiecuję, że pójdziemy i nakręcimy jakiś filmik, bo tych strażnic to tak naprawdę są 3. W Okleśnej ruina, tu w Trynczy odrestaurowano, no i pod Tarnowem taka też nadająca się do użytku. Dzień dobry. Jesteśmy w muzeum. No i ja gdzieś tam zobaczyłam wszystko z Polską. No i wszystko tam jest polskie. Polska i Polska. I tylko Polska. Jakby to było zrobione dla Polski. No i to wszystko jest tu. Chyba już niedługo będziemy musieli się żegnać. No bo... O, i subskrybujcie kanał Family Hiking. No to jest jeden z tych kanałów. A więc pa! Także kolejna strażnica, tym razem nie piastowska, a strażnica w Trynczy, strażnica kolejowa, strażnica austriacka zaliczona. Fajna eksploracja, mimo tego, że nie ma drona, to wyczerpaliśmy temat, bo do końca nie byliśmy pewni, czy ktoś się tu pojawi o tej 15, żeby nam otworzyć. Pani bardzo miła nas puściła, zwiedzaliśmy w środku i uciekamy dalej. Także dzięki bardzo, trzymajcie się. Pa!